Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku mojego vlogu. Chwilę mnie nie było, dlatego od razu na wstępie chciałbym pozdrowić kolegę z zaprzyjaźnionego kanału Brodate LC i pożyczyć koledze Jackowi dużo zdrowia i jak najszybszego powrotu do tworzenia materiałów na swoim kanale. Jak widzieliście w tytule, klamka zapadła, czyli postanowiłem już nie czekać w nieskończoność na RTX 5090 i zakupić na razie kartę Nvidia RTX 4070 Super. Jako że karta graficzna docelowo nie będzie moja, stworzę na razie hybrydę, czyli komputer chłodzony po części cieczą, a po części powietrzem. Teraz na filmie zobaczycie, jak połączę ze sobą porty DistroPlate, które przewidziane są dla bloku wodnego karty graficznej, ponieważ obiekt cieczy w układzie musi być zachowany. W innym wypadku DistroPlate nie mogłoby działać. DistroPlate posiada takie pola, które obrysowane są czarną linią. Te linie zaznaczają nam poszczególne strefy i aby obiekt cieczy był zachowany, musimy łączyć ze sobą sąsiadujące strefy. Teraz wykonam szybko połączenie i jedziemy dalej. Myślałem, że ten proces odbędzie się nieco później, ale jak zwykle życie zaskakuje. Dlatego zapraszam Was do zalania customowego układu chłodzenia, w tym wypadku tylko chłodzącego procesor. Teraz chciałem Wam jeszcze pokazać, że podczas ciśnieniowego sprawdzania układu, podczas spuszczania powietrza, w jednej z rurek zauważyłem wiórek z rurki PETG. Starałem się i dbałem o czystość układu, ale jednak coś zostało, dlatego musiałem zdemontować rurkę i usunąć wiórek z jej wnętrza, bo nawet taki mały wiórek może stać się problemem w układzie customowym. Ok, koniec lania wody, zalewamy cały układ. Wcześniej podłączyłem pompę DistroPlate do zapasowego zasilacza, tak aby płyta główna i inne urządzenia w obudowie nie były pod napięciem. Układ mamy sprawdzony ciśnieniowo, więc chyba wszystko jest pod kontrolą. Układ zalewam płynem transparentnym od firmy XSPC. Od razu wspomnę, że nie jest to reklama, tym razem kupiłem taki płyn i oczywiście jest to mój prywatny zakup. Cały proces odbędzie się w etapach. Dążymy do tego, aby nie uszkodzić pompy DistroPlate, dlatego zalewam rezerwuar distro. Kiedy będzie pełny, włączam na chwilę pompę, a kiedy ciecz z rezerwuaru zejdzie, pompę wyłączę. Proces będę powtarzał aż do momentu, kiedy ciecz w układzie wróci do rezerwuaru, czyli zrobi pętlę przez wszystkie elementy układu. Jak widzicie, DistroPlate w swojej górnej części posiada specjalny otwór, przez który mogę wlewać płyn do układu. Pierwszy raz uzupełniałem DistroPlate płynem i teraz mogę Wam już powiedzieć, że nie trzeba zakręcać tego otworu, przez który wlewałem ciecz przed włączeniem pompy. Włączenie pompy nie spowoduje wychlapania cieczy. Cały proces zalewania układu jest długi, dlatego będę go przyspieszał, aby Was nie zanudzić. Cały układ oczywiście nie ma jeszcze bloku wodnego karty graficznej, ale oprócz pojemności rurek posiada chłodnicę 420 mm i 360 mm oraz blok wodny na procesorze. Sama pojemność DistroPlate to 309 ml.
Jak widzicie, powoli dochodzimy do momentu, kiedy ciecz w całym układzie zaczyna krążyć. Teraz będę musiał dolać jeszcze trochę więcej płynu i za chwilę rozpoczniemy zabawę z odpowietrzaniem całego układu. Kiedy włączam napięcie pompie DistroPlate, działa ona na maksymalnych obrotach, ponieważ nie jest sterowana ani z BIOSu komputera, ani z aplikacji pod np. Windowsem. Później wyregulujemy sobie obroty pompy. Na razie praca pompy potrzebna nam jest do zalania całego układu, a później do jego odpowietrzenia. Chyba można powiedzieć, że układ jest po części zalany, więc chyba mamy to. Na szczęście nic tu nie cieknie i tutaj z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że jeszcze kiedyś, kiedy nie miałem urządzenia do ciśnieniowego sprawdzania szczelności układu, takie zalanie układu było bardzo stresujące. Teraz mając takie urządzenie, zalanie układu jest znacznie mniej stresujące i jak widzicie, nie podkładałem papieru pod rurki, bo byłem pewny, że wszystko jest ok. Nigdy nie odpowietrzałem customowego układu chłodzenia opartego o DistroPlate. Dlatego jest to dla mnie coś nowego i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak widzicie, starymi sposobami rozpocząłem poruszać komputer na boki z włączoną pompą DistroPlate, tak aby z całego układu wyleciało uwięzione np. w chłodnicach powietrze. Orientację komputera zmieniałem bardzo często, nawet położyłem cały komputer na boku, bo widziałem, że bąbelek powietrza był cały czas w bloku wodnym procesora. Takie obrócenie na bok komputera pomogło i udało mi się zalać w pełni blok wodny procesora. Jak widzicie, port, przez który wlewałem ciecz do układu, jest otwarty, ponieważ musimy umożliwić powietrzu opuszczenie układu. Tutaj widzicie moment, kiedy obróciłem komputer na bok, tak aby całe powietrze z układu mogło przemieścić się do rezerwuaru DistroPlate. Obserwujecie właśnie proces przemieszczania się powietrza, niestety fizyka obowiązuje wszędzie. Odpowietrzenie układu zajęło mi około 2 godziny. Włączałem pompę, przechylałem cały komputer, po chwili ustawiałem komputer normalnie, wyłączałem pompę i czekałem, aż bąbelki powietrza ze ściany rezerwuaru się uwolnią i uciekną przez górny otwór. Karta graficzna, którą teraz zobaczycie, pojawi się niedługo w kolejnym komputerze, który będę budował i będzie to szybka budowa, która nie będzie trwała rok ani pół roku, dlatego nie będę jej szczegółowo omawiał, tym bardziej, że to karta graficzna, która jest z nami na rynku już dość długi czas. Ale oprócz karty graficznej zamontujemy jeszcze w równie szybki sposób dysk NVMe na slocie M2 firmy Kingston, model Renegade o pojemności 2 TB. Taki dysk wybrałem jako drugi dysk w moim komputerze, zobaczymy, jak się będzie sprawował. Teraz na filmie widzicie już zalane prawie pod korek DistroPlate. Pompa pracuje na tych samych wysokich obrotach, ale cały układ jest prawie niesłyszalny, więc muszę tu pochwalić kulturę pracy tej pompy.
Bąbelki powietrza kręcą się jeszcze w układzie, a ruch cieczy powoduje, że powietrze uchodzi do rezerwuaru, a stamtąd przez otwór do atmosfery. Tymczasem dysk na slocie M2 mamy już zamontowany, więc ruszamy dalej. Tak prezentuje się, można powiedzieć, zalany komputer. Aby zamontować kartę graficzną, zakupiłem Riser PCI 4.0, a nauczony poprzednim montażem komputer odleżony zakupiłem Riser z portem PCI 4.0 pod kątem 90 stopni. Teraz szybko pokażę Wam, jak ów Riser wygląda. Ma długość 20 cm i jest dość elastyczny. Myślałem, że trochę za krótki, ale od portu PCI na płycie głównej w tej dużej obudowie jest wystarczający, aby podłączyć się do karty graficznej. Poprzednim razem zakupiłem Riser o porcie PCI prostym, a że taśma była dość długa i nie miała portu PCI pod kątem 90 stopni, musiałem nieco przerobić obudowę zasilacza, aby mieć możliwość podłączenia Risera do karty graficznej. W moim aktualnym przypadku Riser z portem PCI pod kątem 90 stopni jest najlepszym rozwiązaniem. Zaczynamy montaż, jest on szybki i prosty, należy włożyć Riser w slot PCI na płycie głównej do momentu, kiedy usłyszymy dźwięk zatrzaskującego się zatrzasku na slocie PCI płyty głównej. Dodam tutaj, że slot PCI płyty głównej, jak i końcówka taśmy Risera posiada wycięcie, które musi się spasować z wycięciem slotu PCI płyty głównej. W międzyczasie w naszym DistroPlate zaobserwowano niezidentyfikowane obiekty. Jak słyszycie, podchodzę już do tego z lekkim humorem, powiem już więcej niż Wy, więc bądźcie cierpliwi, do końca filmu wszystkiego się dowiecie. A oto pudełko karty graficznej w całej swej okazałości. Jak wyczytałem, ta wersja karty graficznej jest dość cicha. Karta posiada duży radiator, 12 GB pamięci DDR6X, szyna pamięci to 192 bity, karta posiada jeden port HDMI w wersji 2.1 oraz 3 porty DisplayPort w wersji 1.4. W pudełku karty graficznej, oprócz książeczki, dostajemy kartę z informacją o możliwości przedłużenia gwarancji do 4 lat. A to czarne pudełeczko w środku kryje przed nami jeszcze przewód zasilający przejściówkę pomiędzy zasilaczami starszej generacji bez portu 12 VHPWR. Mamy ostrzeżenie o poprawnym podłączeniu wtyku 12 VHPWR. No i oczywiście samą kartę graficzną o gigantycznych rozmiarach, czyli długości 300 mm, szerokości 130 mm i wysokości 58 mm. Karta wywiera pozytywne wrażenie. Jak widzicie, posiada spore chłodzenie półpasywne, które uruchamia wentylatory dopiero od określonej temperatury. Wentylatory są podświetlane, dokładnie ich obręcze są podświetlane diodami ARGB. Środkowy wentylator karty obraca się w kierunku przeciwnym do wentylatorów umieszczonych na krawędziach chłodzenia. Zobaczymy, jak karta będzie się sprawowała. Zrobię z jej pomocą parę testów. W komputerze żadnym posiadam RTX 3090, więc zobaczymy, czy można ją przyrównać do karty graficznej z poprzedniej serii. Jak widzicie, karta graficzna zajmie Wam w komputerze 2 sloty. Zauważyłem jeszcze, że karta posiada na płycie PCB przełącznik OC, który zmienia tryb karty graficznej na OC, czyli bardziej wyżyłowany, wyciągający z tej karty tyle, ile się da, powodując na pewno, że jej praca będzie znacznie głośniejsza. Jako że posiadam Riser, karta graficzna będzie zamocowana w pionie. Przez szybę obudowy, którą posiadam, będziemy mogli zobaczyć kręcące się wentylatory oraz podświetlenie. Moja obudowa posiada specjalne miejsce, które jest przygotowane pod ten typ montażu, więc montaż będzie bardzo łatwy. Teraz na filmie możecie zobaczyć, jak wygląda montaż karty graficznej i jeśli mogę, to tutaj Wam podpowiem. Jeśli planujecie budowę własnego komputera przed zakupem obudowy, musicie już wiedzieć, jak będziecie chcieli zamontować kartę graficzną.
Ponieważ nie wszystkie obudowy komputerowe posiadają możliwość montażu karty graficznej właśnie w ten prezentowany przeze mnie sposób. Karta jest dość ciężka, a ten sposób montażu pozwoli nam na zamocowanie karty tak, że nie będzie nadwyrężała slotu PCI na płycie głównej. Nie musimy stosować specjalnych podpórek, szczególnie do jeszcze mocniejszych i większych kart graficznych. Niestety musimy do takiego montażu zakupić riser, a to koszt powyżej 200 zł. Podłączenie taśmy Razera do slotu PCI karty graficznej jest też bardzo łatwe. Slot na taśmie posiada zatrzask i po odpowiednim dociśnięciu portu PCI Razera do slotu PCI karty graficznej dojdzie do zatrzaśnięcia się zatrzasku. A tak wygląda taśma Razera od portu PCI płyty głównej do karty graficznej. Jak widać, taśma ma wystarczającą długość. Teraz pozostaje nam podłączenie przewodu 12V HPWR. Jako że karta jest u mnie gościnnie, nie będę się bawił na razie z estetycznym umiejscowieniem przewodu, po prostu podpinamy i sprawdzamy komputer. Jako że samo podłączenie jest ważne, dlatego pokażę Wam w przybliżeniu, jak powinna być poprawnie podłączona wtyczka 12V HPWR. Chodzi tu o to, by wtyczka była wciśnięta we wtyk do samego końca. Nie może być tak, że pomiędzy poszczególnymi pinami we wtyku dojdzie do niestabilnego styku, gdzie może dochodzić do wytwarzania się temperatury i w ostateczności do stopienia się wtyczki. Tutaj widzicie, że nie jest dobrze, musimy to poprawić. Jak widzicie, nie jest to łatwe i warto posilić się telefonem, aby zrobić zdjęcie w dużym zbliżeniu i zobaczyć, czy wtyczka jest dobrze osadzona. Nawet teraz nie jest jeszcze dobrze. Teraz już widzicie, jest wszystko dobrze. Warto zobaczyć zatrzask z boku, czy jest zatrzaśnięty na takiej wypustce wtyku karty graficznej. Jeśli jest OK, to jego górna część jest równolegle usytuowana do wtyczki 12V HPWR na przewodzie 12V HPWR. Teraz już widzicie komputer z zamontowaną kartą graficzną. Chciałem Wam pokazać, jak będzie wyglądała sytuacja karty graficznej po założeniu boku obudowy. Bok jest z hartowanego szkła. Sam chciałem zobaczyć, czy wentylatory karty graficznej nie będą zbyt blisko boku obudowy. Jak widzicie, pomiędzy bokiem obudowy a wentylatorami karty graficznej mamy szczelinę, około 8 mm, więc powinno być dobrze. Zobaczymy już dokładnie podczas testów. Teraz pokażę Wam, jak prezentuje się komputer z podświetleniem RGB. Wiem, że dla niektórych jest to mało ważne. Mnie się to podoba, jak to mówią, sprawa gustu. Można też zauważyć bardzo eleganckie i mało krzykliwe podświetlenie wentylatorów karty graficznej. Tutaj widzicie już komputer z zainstalowanym systemem Windows. Widać także, jak podświetlenie zmieniło swoje barwy. W tym momencie widzicie efekt tęczy. Na tą chwilę powiedziałbym Wam, że to jest prawie koniec. Czekam na nową serię kart graficznych, później będzie wodowanie karty, włożenie do układu customowego, który widzicie już od paru miesięcy, no i koniec. No ale... Po tygodniu, od kiedy w distro pojawił się płyn, zauważyłem niepokojące zmiany. Widzicie je teraz na filmie. Pokażę także w innym kolorze, wtedy będzie to może bardziej widoczne. Na tą chwilę nie jestem do końca pewny, dlaczego tak się stało, ale nie ukrywam, że bardzo mnie to wkurzyło. Wykluczam jakość płynu, bo wiem, że płyn jest dobry. Być może wiem, dlaczego tak się stało, ale może ktoś z Was mnie uświadomi. Przed zalaniem układu gotowym płynem zrobiłem jeszcze płukanie wodą destylowaną. Mam taką tezę, że prawdopodobnie nie udało mi się spuścić z układu całej wody destylowanej i być może została w dużych ilościach np. w chłodnicy na topie obudowy i kiedy wlałem płyn już docelowy, to spowodowało to zbyt duże jego rozpuszczenie i dlatego coś zaległo się w distro plate. Druga teza jest taka, że to co widać w distro jest pozostałością po np. płynie, który załóżmy był kiedyś w bloku wodnym lub chłodnicy. Potem ktoś oddał taki produkt do sklepu, a sklep zapakował w pudełko i później sprzedał mi. Stąd te zabrudzenia.
Tak czy inaczej DistroPlate jest do demontażu i do czyszczenia. Dlatego na pewno zobaczycie jeszcze rozkręcanie i czyszczenie DistroPlate na moim kanale. Jak widzicie, ten syf jest głównie w rezerwuarze, a nie w miejscach, gdzie jest duży przepływ cieczy. Wykonałem jeszcze dla Was testy obciążeniowe mojego 16-rdzeniowego procesora Ryzen 9 5950X, tak aby Wam pokazać, jak chłodzenie i blok wodny radzi sobie z chłodzeniem tego dość gorącego procesora. Na filmie umieściłem nazwy programów, którymi dusiłem procesor, oraz widzicie widok kamery umieszczonej na czujniku temperatury cieczy w układzie. Podczas testów temperatura pomieszczenia to 20 stopni Celsjusza. Nie ukrywam, że podczas testów byłem pozytywnie zaskoczony temperaturą procesora pod obciążeniem. Jak widzicie, procesor pokazuje temperaturę około 60 stopni Celsjusza. Mam porównanie na innym bloku wodnym na procesorze w komputerze żony. Ryzen 7 5800X pod obciążeniem potrafi pokazać nawet 80 stopni Celsjusza, więc uważam, że ten blok wodny od firmy EK radzi sobie wyśmienicie. Teraz do końca testów zostawiam Was samych. Na koniec dodam, że bardzo dziękuję za wszystkie lajki i subskrypcje. Myślę, że pomimo prawie dokończenia budowy komputera, który widzicie na filmie, zapowiada się, że na moim kanale poskładamy jeszcze parę komputerów. Mam nadzieję, że konfiguracje będą ciekawe, więc już teraz zapraszam do kolejnych filmów. Z wyrazami szacunku pozdrawiam Was Tomek z kanału Topka PC. Do usłyszenia. Cześć!